zimne piwo w lato, w ciepłą pogodę, słoneczko świeci i tutaj bezpośrednio nad morzem, Morze Czarne. To jest to. Jest pięknie. Chwilowo przestało padać i tu korzystam z okazji, wyszedłem tutaj do hostelowego ogródka. No i idę dalej w miasto. Miejmy nadzieję, że nie będzie znowu jakiegoś dużego załamania pogody. Teraz w pełnym słońcu to też zupełnie inaczej wygląda, ma inny urok. Także idę tutaj w głąb miasta. Właściwie nie w głąb, tylko dalej tutaj wzdłuż wybrzeża. Spróbuję dojść do tych miejsc, w których jeszcze nie byłem. Pokażę Wam jeszcze trochę tej nowej, jak i starej architektury. Jeszcze raz jestem tutaj na Placu Europejskim, tu gdzie byłem wcześniej, ale było mega pochmurno, nie było w ogóle ludzi. Byłem bardzo wcześnie. Teraz jest później, świeci słoneczko, także w słońcu prezentuje to się wszystko jeszcze ładniej, jeszcze lepiej. I idę wzdłuż tutaj takiej też jednej, chyba z głównych ulic. Idę w kierunku tam takich mega nowoczesnych budynków. I widać je już tutaj z tej odległości. Samochodów co niemiara. Wiele osób nie podróżuje, bo twierdzi, że podróże ich męczą. No, podróże są męczące. Jeszcze zależy, w jakiej formie kto to robi. No, w takiej formie jak ja to robię, czyli bardzo dużo przemieszczam się z buta, jak najbardziej. Tego typu podróżowanie dla mnie fizycznie też jest męczące. Ale psychicznie odpoczywam, regeneruję się niesamowicie. To jest to, co lubię, co kocham. Gdyby jeszcze ktoś 2 lata temu powiedział mi, że będę podróżował w ten sposób, będę jeździł gdzieś tutaj stopem, mając 49 lat. Jakby mi ktoś powiedział o tym 2 lata temu, to bym go wyśmiał, powiedział, że to jest chyba niemożliwe, nierealne. Jednak, jak widzicie, w życiu wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Nigdy nie wiadomo, jak Wam się życie poukłada, jak będziecie musieli je zmienić. Grunt to nigdy się nie poddawać, podążać za swoimi marzeniami, mieć jakiś plan na życie. Ja zawsze chciałem jeździć, podróżować jak najwięcej. Po prostu w ten sposób się realizuję. Nie jestem typem człowieka, który potrafi w jednym miejscu za długo usiedzieć. A jak już się zacznie podróże, to po prostu działa jak narkotyk. Chwilę posiedzę w Polsce i znowu będę pewnie musiał za jakiś czas jechać. Pogoda zdecydowanie się poprawiła, także od razu na mieście ludzi więcej. No ale zmęczyłem się już trochę tym gwarem, tymi samochodami.
i wszedłem tutaj do jakiegoś takiego parku. Ludzie chodzą, o tu pani idzie z telefonem, też coś filmuje, kręci, wyprzedzimy ją. Idę tutaj nad wodę, jakieś takie jeziorko. A tam takie bloki, byle jakie, obskrobane balkony. No jest tutaj taki totalny miszmasz, ale mi się to bardzo podoba. Sam rozkład miasta, ta tutaj cała infrastruktura, ta różnorodność jaka tutaj jest, no naprawdę mnie urzekła. Bez dwóch zdań na pewno jest to najbardziej nowoczesne, najbardziej takie skomercjalizowane miasto, no drugie co do wielkości zaraz po stolicy, po Tbilisi, miasto tutaj w Gruzji. Dlatego masę turystów też z Polski właśnie przyjeżdża tutaj. Jeśli nie interesują ich tam góry, jakieś zabytki, chcą poplażować, odpocząć, to przyjeżdżają tu do Batumi. Chociaż o plażowaniu, no to widzieliście wcześniej, pokazywałem wam, ta plaża tutaj wzdłuż wybrzeża całego Batumi jest beznadziejna, to mało powiedziane, kamienista. Do najbliższej piaszczystej plaży recepcjonista powiedział mi, że trzeba jechać z godzinę czasu autem. Podszedłem tutaj bliżej morza. Wczoraj jeszcze tutaj nie byłem, już odszedłem tam od tego takiego stricto centrum dosyć daleko. Ludzi dzisiaj, z racji, że pogoda się trochę poprawiła, rozchmurzyło, wyszło słoneczko, to jacyś ludzie też się pojawili. Morze wzburzone, duże fale. Plaża no ciągnie się tutaj tymi kilometrami, taka beznadziejna. A tam nowoczesna architektura. Widzę, że tam skupisko takich budynków mega nowoczesnych. Idę w kierunku tak zwanych tańczących fontan. Tutaj będzie jakiś zbiornik wodny i fontanny, które pewnie są odpalane gdzieś tam wieczorem w nocy. Tutaj skupisko takich mega nowoczesnych budynków. Widać, że to cały czas pnie się w górę, tam dźwigi. Budynek jeszcze niedokończony. No jest kosmos, jest kosmos. Tu doszedłem chyba do tej najbardziej nowoczesnej, najnowocześniejszej dzielnicy tego miasta. Tutaj drapacze chmur, a po tej stronie jeziorko, stawek, no nie jeziorko. To tutaj na środku tego stawku, tam co widzicie takie fundamenty, tam są fontanny. No w tej chwili nie działają. Być może tylko w nocy je uruchamiają, albo nie wiem no z jakiego powodu. W tej chwili to nie działa. A tu pniemy się w górę. Spieprzam już tutaj z tej mega nowoczesnej dzielnicy. Tutaj Batumi. Zmęczyłem się już tutaj. Na dłuższą metę to nie dla mnie. Fajnie to zobaczyć, ale a poza tym pogoda się poprawiła, bardziej słonecznie się zrobiło i chodzić tutaj po prostu w tych murach, tam jest trochę tej zieleni znacznie mniej, tych drzew wzdłuż alejek aż tak nie ma. Szukam jakiejś jadłodajni, jakiegoś małego fast fooda może bym zjadł jeszcze.
No i zobaczymy, co przyniesie resztę dnia. O, tutaj rybki wędzone, makrela, jakieś różne. Zjadłem kanapeczkę, popiłem tego powerka, jeszcze mi został Snickers i łącznie zapłaciłem za to niecałe 8 lari, bez żadnych tam politycznych podtekstów i tak dalej, analiz. Tylko zauważyłem, że tutaj jest najwięcej ruskich. Nie wiem, z czego to wynika. I oni nie wyglądają na jakichś tam uciekinierów, po prostu całe rodziny. Nie wyglądają na dezerterów, tylko normalnie młodzi mężczyźni tu z żonami, z dziećmi. Nie wiem, na jakiej zasadzie oni tu turystycznie, może tutaj nawiali przed poborem do wojska i się przenieśli tu z całą rodziną, bo jest tutaj ruskich sporo. Tutaj coś w rodzaju chyba takiego baru mlecznego, jeśli mogę to tak nazwać. Dosyć chyba tanio. Nie no, jest tutaj multum ruskich. To jest chyba najczęściej tu słyszany język. O, tu jakieś szaszłyki. To jest chyba najczęściej słyszany język tutaj przeze mnie. No przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ruski. Może ukraiński, nie rozróżniam aż tak dobrze tych języków. Napisy w sklepach też bardzo często dwujęzyczne, przeważnie po gruzińsku i po rusku. Na słodyczach przeważnie napisy po rusku. Tu ta dzielnica tych drapaczy chmur, ok, na chwilę wpaść, zobaczyć, popodziwiać trochę architekturę, jak ja lubię, jak ktoś lubi coś innego, ale na dłuższą metę nie. To najbardziej mi się podobało tam wcześniej i dlatego tam nawracam. Rano popadało trochę mocniej, a teraz już dłuższy czas jest git. Niebo też dosyć jasne, słoneczko świeci, także jest dobrze. Oby tak zostało przez resztę dnia, to wtedy na pewno pójdę na stopa i spróbuję stąd dojechać stopem na lotnisko w Kutaisi. Tam kolejka linowa nad miastem. Jak widzicie, tutaj też niezłe korki. Widły i powidły, jak to mówią. Stragan przy straganie. Tutaj już wracam jak w okolice tego mojego byłego hostelu. I tak naprawdę to ta część tego miasta chyba najbardziej mi się podoba.
i Wam też polecam. Czyli to są okolice tu tego dworca jakby głównego, skąd odjeżdżają te autobusy, marszrutki i w różne części kraju. I tutaj, przynajmniej jak dla mnie, jest najfajniej, tutaj najlepiej, najwięcej czasu spędzić. Akurat nie w tym miejscu, teraz idę, ale to co tam Wam wcześniej pokazywałem, tam są takie najfajniejsze, najbardziej klimatyczne uliczki. Później no koniecznie trzeba się przejść promenadą wzdłuż wybrzeża. No i możecie zrobić, jak Wam się będzie chciało, tak jak ja, iść długo, aż tam do tej nowej dzielnicy, tego blokowiska, tych drapaczy chmur. No na pewno też warto to zobaczyć, ale żeby tam spędzać nie wiadomo ile czasu, to nie. Także no ja to tak widzę, ale każdemu może podobać się co innego i każdy sobie będzie czas organizował i spędzał go tam wedle własnego uznania. Przejazd kolejką 30 lari, czyli dokładnie tyle samo, ile transport tutaj z tego miasta marszrutką do Kutaisi, czy tam na... No. Tutaj pan już mnie chciał chyba wsadzić gdzieś do samochodu albo taksówki, bo usłyszał, powiedziałem nazwę miasta. No dobra, czyli przejazd tą kolejką tyle samo co transport, 2,5 godziny marszrutką z Batumi do Kutaisi na lotnisku. Idę posiedzieć trochę nad morzem, bo pogoda fajna. Kupiłem sobie właśnie browara. Idę sobie, siądę tam na murku. Trochę się porelaksuję, bo zmachałem się już tych kilometrów wzdłuż tutaj wybrzeża, zrobiłem trochę. No jestem zadowolony. Przeszedłem to miasto. Zobaczcie jak te kolejki tam fajnie kursują. To co mi się lubiło najbardziej. Zimne piwo w lato, w ciepłą pogodę, słoneczko świeci i tutaj bezpośrednio nad morzem, Morze Czarne. To jest to. Jest pięknie. Po raz kolejny zmieniłem decyzję, przemyślałem sprawę. Wiem, że już tutaj nigdy więcej prawdopodobnie nie będę. A ja często mam tak, że tu żałuję tam, bo kasy mi szkoda albo czasu, a później z perspektywy po iluś tam miesiącach czy latach żałuję, że byłem, nie zobaczyłem, nie spróbowałem, bo żałowałem parę groszy. I zmieniłem zdanie. Wbijam się tutaj na tą kolejkę linową Argo Cable Car, tak to się nazywa. Jedziemy. Przejazd w dwie strony, bo nie ma możliwości tylko wjazdu, także trzeba kupić bilet tam i z powrotem. Dla osoby dorosłej 30 lari, dla dzieci od 5 do 12 lat 7 lari. No i idę tutaj kolejka, przejedziemy się. Wchodzę do wagonika jako pierwszy. No i jadę tu. Szyby trochę zaparowane, brudne. Także obraz taki trochę rozmyty. No ale coś tam będzie widać. W wagoniku jest nas 5 osób. Chyba po tyle wpuszczają, taki jest limit. Batumi z góry. Tutaj akurat to jest stare Batumi, te nowe, czyli te drapacze chmur tam są sporo dalej. Dachy. Tam widać góry. No tu ta przejażdżka będzie na pewno sporo dłuższa niż ta, którą zaliczyłem w Tbilisi. Ten odcinek jest
znacznie dłuższy. Aha. No i dlatego cena też jest znacznie wyższa. Dziesięciokrotnie, tyle że w dwie strony. Tam zapłaciłem 3 lari, a tu 30. Tam za przejazd w jedną stronę, tu przejazd tam i z powrotem, bo przejazdu w jednym kierunku tutaj nie ma. A tam morze czarne. Zaraz znowu budę. No i cały czas się wznosimy Ciuchu. coraz wyżej. Widok coraz ciekawszy. No to sam zobaczysz jakoś. Jest git. Kurczę, ja myślałem, że tu już koniec, a tu się okazało, że za jedną górką jest druga górka i teraz znowu zjeżdżamy chwilę w dół i do góry. Tu już nie widzimy miasta, tylko góry. Zielona. No, jesteśmy już mega wysoko. Odjechaliśmy tutaj już od miasta spory kawałek, a ciągle idziemy jeszcze wyżej. No jestem zadowolony, myślę, że warto. Za te 47 zł Revolut mi tak przeliczył te 30 lari. No jak dla mnie uważam, że warto. Podoba mi się. Wjechałem kolejką na sam szczyt. Tutaj macie restauracje, stoliki. No ale to tam gówno. Zaraz wam pokażę, jakie tu mamy widoki. Czyli po raz kolejny to, co lubię najbardziej. Całe Batumi jak na dłoni. Nie wiem, na jakiej jesteśmy wysokości, no ale wysoko, mega wysoko. Te drapacze chmur z tej odległości wydają się miniaturowe. Czas wjazdu tutaj tą kolejką, ciężko powiedzieć, może z 10 minut. Można teraz tutaj chyba spędzić nielimitowany okres czasu. No i później na tym samym bilecie zjeżdżamy w dół. Góry Batumi. Pięknie. Piękna panorama całego Batumi. Z tej wysokości te wszystkie domki, nawet te najwyższe, te drapacze chmur, wyglądają tam jak klocki. Jeszcze chwila i zjeżdżam z powrotem na dół. Tam na szczycie górki jakiś mały, stary kościółek. Spędziłem tutaj już, myślę, wystarczająco dużo czasu. Pora zjeżdżać z powrotem na dół. Na szczycie obok tej kolejki linowej znajduje się też taki
malutki, miniaturowy kościółek. Zaledwie kilka tutaj ikon. Winiarnia. Zjeżdżamy na dół. Znowu teraz jest o jedną osobę więcej. 6 osób. Okay, I speak in my language to my camera. Okay? No, you don't mind. From No where? problem. Poland. Welcome. And you? ده زي اللي اتعرفت فلسطين. علينا. Palestine? Ah, nice. I've been. هي زي اللي اتعرفت عليها من بولند قبل ما تصورينا هون. ايش عم بيعمل يا حبيبه؟ عم بصور يابا بيعمل فلوج هو. شو يعني بلوج يا فلوج يعني فيديو Video, YouTube. فيديو يوتيوب. Całą powrotną drogę, ten cały zjazd z góry na dół praktycznie przegadałem z tymi osobami, z którymi siedziałem w wagoniku. To była cała rodzinka. Dziewczynka, chłopczyk taki tam może z 10 lat i małżeństwo Arabów. Kobieta bardzo dobrze po angielsku gadała, nie taka mega ortodoksyjna, normalnie miała chustę na głowie, ale twarz odsłoniętą. Dobrze po angielsku gadała. No z Palestyny, tak? Trochę wkroczyliśmy na tematy polityczne. Mówiłem, że byłem tam w Izraelu te parę lat temu. Jak tylko powiedziałem, że w Izraelu, to ona na mnie skoczyła. Zaraz szybko z tego wybrnąłem, bo widziałem po jej twarzy, po grymasie twarzy do mnie się pyta, a gdzie jest Izrael? Gdzie jest Izrael? No ale, bo nie wiem, czy YouTube mi tego nie okroi, nie ocenzuruje, nie można się na pewne tematy wypowiadać. A teraz już idę w kierunku jakiejś tu wylotówki na obrzeża miasta. Spróbuję chyba już za jakąś, nie wiem, może godzinę stanąć gdzieś przy ulicy i będę łapał stopa.